pamiętacie, jak zawsze mówiłem, że małpy są złośliwe i że nie lubię małp? Że wiecie dlaczego? Tak się komuś zesrać w tuk-tuku? Elegancko z Filipem uniknęliśmy kontroli. Kazali nam zjechać na bok. Proszę, no. Ale zaczyna działać. Mam bardzo ważny komunikat jeszcze. Wczoraj dowiedziałem się, że moja koleżanka ma raka. Jest zrobiona zbiórka na jej leczenie. Trzeba pilnie uzbierać prawdopodobnie 200 000 złotych. No i jakbym mógł was prosić, żebyście po prostu na dole będzie podany link. Każdy, kto może, wpłacił parę groszy na pomoc tej dziewczynie. Jest to żona mojego dobrego kolegi, ma 7-letnie dziecko i ma 30 parę lat dopiero, także coś strasznego. Także jak mogę was prosić, wpłaćcie, ja już swoją wpłatę też zrobiłem, będę bardzo wdzięczny. Dobra, zapraszam dalej na film. Siema w kolejnym odcinku, powiem wam od czego się zaczyna ten odcinek. Jak przyszedłem z tej skały lwiej, co widzieliście wczoraj, widziałem, że małpa musiała być w środku, bo miałem odbite łapy po prostu na moim siedzeniu. Ale nie wiedziałem, że ta małpa zostawiła nam jeszcze jeden gratis. Filip znalazł. I nie wiem, jakim cudem ja w to plecaka nie wsadziłem, udało mi się. Da-da! Taka nam psikusa zostawiła, zesrała nam się normalnie w tuk-tuku. Trzeba to jakoś ogarnąć. A pamiętacie, jak zawsze mówiłem, że małpy są złośliwe i że nie lubię małp? Że wiecie dlaczego? Tak się komuś zesrać w tuk-tuku? Tak się sprząta furę. Po małpich klockach. Ja tego klocka nie sprzątałem. Klocka ja się pozbyłem, bo to jednak... Brudna robota. Mój klocek. Po drodze zauważyliśmy fajną świątynię. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Ale leje. Czekajcie, podejdę tam bliżej i pokażę wam bardziej, o co chodzi. Tam siedzi, nie wiem, czy Budda, czy też jakiś mnich. I od niego w 4 strony świata idą właśnie mnisi. Chyba, że mam lęki tutaj tak chodzić, żeby na jakiegoś węża nie trafić. Tak, Budda tam jest. Skrócę troszkę i zaraz Filip opowie coś więcej. Jesteśmy w najbardziej świętym miejscu. Jak to się nazywa? Anuradhapura? Nie? Anuradhapura. Anuradhapura, dokładnie. I powiem wam tak, bo coś o tym mi się opowie Filip. On jest lokalny, nie ja, także on czyta, żeby dobrze wypaść. To jest ogólnie miasto, gdzie są wszędzie świątynie. I jak właśnie jechaliśmy teraz, to powiedziałem, że mi się to miasto bardzo kojarzy z Ayutthaya, czyli z miastem w Tajlandii, ze starą stolicą Tajlandii dokładnie. To jest miejscowość położona, nie wiem, 80-60 km, może do 100, no nie wiem. 2 godzinki chyba drogi od Bangkoku pociągiem, albo 1,5, jakoś tak. Bardzo warto pojechać tam, jeżeli ktoś nie był, bardzo, bardzo warto. I tam właśnie też tam były takie wąskie uliczki i cały czas była świątynia, 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 świątynia i wszystko takie stare. I właśnie w tym mieście jest tak samo. Także zaraz wam pokażemy. Chcemy na początku jechać pod taką największą stupę, która ma 100 metrów wysokości, jest po prostu ogromna. Mamy tam jeszcze kawałeczek. No i później jeszcze zobaczymy, no coś pokażemy ładnego. Dobra, zobaczymy, jak Filip się przygotował. No i co, Filip? Ale co chciałbyś się dowiedzieć? Masz coś do powiedzenia? Mam bardzo dużo do powiedzenia. Co mi się stało tutaj? Tylko nie wiem, co ty powiedziałeś. Chyba mi styl wyskakuje. Dostałeś pizdę. Filip mnie pobił, ratunku. Dobra. Anuradhapura? Mów po kolei. Dawna stolica buddyjska do XI wieku.
odkryta ponownie przez Brytyjczyków. No i co jeszcze? Miasto jest całe, znaczy pełne różnych świątyń buddyjskich, starożytnych stóp i nowszych świątyń i jest jednym z głównych ośrodków pielgrzymek Lankijczyków. No i tyle. Znajduje się na północy, jeszcze nie na takiej północy, ale już bardziej na północy niż do tej pory byliśmy. Ładnie, ładnie. No i tyle. No. Jest bardzo duże, ładne jezioro. Jedna kawiarnia. Jedna kawiarnia. Ja już tu byłem 2 razy, lubię to miejsce, ale to mało turystyczne ogólnie. No. Ale polecamy, bo jest taki bardziej lokalny klimat i jedziemy teraz zobaczyć największą. jedziemy właśnie stupę. dalej. Teoretycznie jest to największy ceglany budynek na świecie, zachowany do dzisiaj. Zobaczymy go. Zaraz Weź mnie tak nie przybliżaj. Filip się krępuje. Nie krępuje się, tylko... Filip, nie wstydź się. Już masz parę filmów za sobą, nie wstydź się. Na Pornhubie. Właśnie, jak dostałem ostatnio pytania, z czego żyje tutaj Filip, no to macie odpowiedź. No. Robota jak każda inna, no co? Tak. Daję sobie radę. Ważne, że masz czego żyć. Także... No co? Lecimy dalej. Dla mnie spokojnie, ale nie chciałbym nigdy tego znaleźć. Daj przypadkiem. Ja też nie. Dobra, ta stupa jest tutaj. Zaraz wam ją lepiej pokażę. Tylko właśnie teraz przeczytałem, że ona jest z I wieku naszej ery. Do budowy jej użyto prawie 3 milionów cegieł. Ma 100 metrów wysokości. No i w 1997 ją odnowili. Bo popatrzcie, jak była zarośnięta. Wyglądała tak. Teraz wygląda tak. Coś niesamowitego. Widziałem dużo stóp w życiu, ale tak wielkiej to nigdy. Jest naprawdę przeogromna. Najwięcej tego widziałem w Birmie, jak byłem. Jedno miasto było, gdzie było tego tak dużo. No po prostu całe miasto było w stupach. Nie pamiętam teraz jak... Bagan. O, miasto Bagan, dokładnie. Przypomniałem sobie. W ogóle Birma była super. Niestety się tam bardzo złe rzeczy teraz dzieją. Dalej niestety chyba nie mogę iść, bo nie mam odpowiedniego stroju. I proszę, nie piszcie mi, trzeba było się ubrać, bo my tu przyjechaliśmy tylko po drodze po prostu. Lataliśmy właśnie dronem i chłopczyk przyszedł sobie popatrzeć, mały mnich, sobie muszę sobie zdjęcie zrobić. You speak English? No English? Jak się jedzie właśnie tym całym kompleksem, to wszędzie są ruiny jeszcze stare, ale tego nie będę za dużo pokazywał, bo to bez sensu. Jedziemy teraz pod drzewo Buddy. Nie chcieli mnie wpuścić pod drzewo Buddy i musiałem założyć to. Ale ważne, że wszedł. Jakieś modlitwy teraz są. O, jest Filip. Było tak, że trzeba przyjść tutaj ubranym na biało, nie cały na czarno. I Filip zupełnie na odwrót. Oczywiście nie wiedzieliśmy o tym, no ale nas wpuścili. No i się panu zaraz. Nie wiem. Się dary składa, ludzie się modlą. To jest to drzewo. Jedno z 8 drzew na Sri Lance, z którego szczepy były brane z drzewa Buddy. To jest główne, tak? Pierwsze. Gdzie Budda został oświecony właśnie pod drzewem i tu z jego szczepu, z tego drzewa to też zostało. To było pierwsze tutaj na Sri Lance.
Akurat trafiliśmy na suszenie chili. Ale dobrze to wygląda. Filip, spróbujesz jedną? Spróbuj. Czyste są. Siema, w kolejny dzień z miejscowości Manar. Przejechaliśmy już ponad 3 godziny. Parę kontroli po drodze było. Wjechaliśmy na wysepkę. Jakby wysepkę, taki długi most łączył. Gdzie znajduje się most, który łączy Sri Lankę z Indiami. Jeszcze pojeździmy tutaj troszkę, coś pokręcimy, zaraz dronem wylecimy, a później podjedziemy właśnie pod ten most. Uczasz się ładnie, Filip, uczasz się? Z czego słynie to Dobra, miejsce? no opowiedz, z czego słynie to miejsce. Z czego słynie? Z przemytów. Manar, ponieważ jest najbliżej Indii i to jest około 50 km, to słynie z przemytu wielu różnych rzeczy. Na przykład kurkumy. Nie o to ludziom chodzi. A ja nie wiem o niczym innym, więc nie będę mówił, zwłaszcza w internetach. Właśnie. Nie można wszystkiego mówić. Ale- A druga sprawa, kurkuma teraz. Jeszcze coś innego, co pochodzi z Indii. Tutaj jest taki niby most, który łączy, a tak naprawdę to nie jest taki prawdziwy most. Tylko jest takie przejście po prostu, którędy ludzie mogą przechodzić. Jak mielizna się zaczyna robić, jak jest odpływ, wtedy można przejść tam. Oczywiście nie zupełnie legalnie. No na pewno nielegalnie. Z tym przejściem to też jest taki pewny, no. Czysto teoretycznie, no. No. Ja myślę, że to nie jest tak do końca możliwe. Nie? To są po prostu skałki, kamienie, płycizny, rafy, no. Ja myślę, że To jakieś z lotu świry ptaka przechodzą. wygląda, wiesz, jak... No, ciężko powiedzieć. No ale łódką się płynie szybciutko, no. To jest... No, to jest punkt, który jest najbliżej Indii położony. No, ja No do i ogólnie jest zupełnie inaczej niż w innych częściach Sri Lanki. Jest inaczej to wygląda. Ma dużo osłów, dużo krów. No w sumie tu osły to dopiero jest pierwsze miejsce, gdzie są osły. Tak, ale są Wcześniej wszędzie. nie widzieliśmy. Ale są wszędzie. No, my jedziemy dalej. Mieliśmy dojechać do tego mostu jeszcze, ale niestety tam nie dojedziemy, bo zajęłoby nam to 1,5 godziny. Półtorej? Półtorej godziny. 1,5 godziny. A po prostu mamy jeszcze... Ile jeszcze tam mamy? 2 godziny do Jaffny. 2 godziny jeszcze mamy do A Jaffny. Jaffna jest najdalej na północy wysuniętym punktem. I Dokładnie tam tak. A że czas nam się kończy, po prostu, musimy troszkę przyspieszyć, ponieważ za 5 dni lecę już do Indii. A jeszcze trzeba wrócić. A jeszcze trzeba wrócić. A jesteśmy na samej górze Sri Lanki. Prawie, dzisiaj będziemy na samej górze Sri Lanki. I jechaliśmy tutaj tydzień? No, Około nie, tygodnia. wcześniej. A będziemy wracać na powrót w 2 dni. mamy 2 dni. Damy sobie radę. No. Dobra, jedziemy. No, będziemy rzucić betla, będziemy mieli te czerwone zęby, ale będziemy jechać na speedowanie i to będzie spoko. Będziemy jechać i jechać. Dobra, jedziemy dalej. Elegancko z Filipem uniknęliśmy kontroli. Kazali nam zjechać na bok do przeszukania tuk-tuka całego. Przeszukiwali wszystkie samochody, jak z tej wyspy się wyjeżdża. Między ciężarówkami. A my tak schowaliśmy się. boczkiem, cyk, wyjazd. No, ale Uda? mogło być różnie. Udało się? Udało. Najważniejsze. Nie przejedziemy. Na Instagramie padało parę pytań ostatnio
Także w tym odcinku trochę zdradzimy, będzie oczywiście, będą przebitki, ale ci włosy stoją. No weź jeszcze raz, bo kurwa co się odbywało. Jedziemy dalej. Nie, no, wytnij to. Dobra, No. Co mi się najbardziej podoba, a co najbardziej nie podoba na Sri Lance? No to, co mi się podoba? Ten wyluzowany klimat tutaj. Przede wszystkim. Znaczy wczoraj akurat jak mieliśmy 20 kontroli po drodze, to trochę człowiek mniej wyluzowani się czuł. No ale nas praktycznie nam kazali tylko raz zjechać, co nam się udało uciec. Drugi raz też. Wyluzowany klimat. No w miarę wyluzowany, bardzo. Szczególnie na wybrzeżach mi się podoba. Leci sobie reggae, surferzy, jaranko i takie tam. To jest bardzo spoko. Co mi się nie podoba? Wszystko prawie jest ostre. I słone. I słone, o! Do ostrego się już przyzwyczaiłem, ale do słonego się nie mogę przyzwyczaić. Bardzo słone w wielu miejscach. Bardzo, naprawdę. Lokalne. Dzisiaj na śniadanie jak dali kurczaka, to na nim było tyle soli po prostu, że mnie paliło w język po prostu od tej soli. I to był duży minus, naprawdę duży minus to był. No dla mnie też jeden z większych minusów jest w sumie jedzenie, bo potrafi być pyszne i zróżnicowane. Aczkolwiek w wielu miejscach, tak w mieście czy jakichś tam lokalnych restauracjach, no to jest po prostu zazwyczaj to samo. Niezbyt zdrowe tak naprawdę, bo jest dużo ryżu, jakichś naleśników, roti i tak dalej. No i bardzo słone, a ja na przykład w ogóle nie używam soli, więc... Ja też z solą mam tak średnio, także też nie lubię. Nie, jest ostry spoko, ale sól nie do końca. No i co jeszcze? Pogoda jest zmienna, ale ogólnie jest fajna pogoda, no zależy do czego porównywać, ale ogólnie klimat jest fajny. Lepsza niż w Polsce. No na pewno przez większość roku. Co? Fajnie się okej, no. Drogi są w dobrym stanie w większości. Tak. Nieźle, nieźle. Ceny są super. Ja na Sri Lankę jeszcze na pewno kiedyś wrócę. Bo mi się to naprawdę podoba. Jestem drugi raz, znowu mi się podoba, także na pewno kiedyś tu wrócę. Jest bezpiecznie, niedrogo. No, ale teraz w planach, pamiętajcie, że za 4 dni wylatuję już, za 4 albo 5? Który dzisiaj? 4 czy 5? Ja też nie wiem. Dobra, za parę dni wylatuję do Indii, tam 3 tygodnie i wracam do Tajlandii. I tego się trzymajmy. Zakończenie roku będzie w Tajlandii. To jest zarąbiste. Dobra, my się zbieramy już z hotelu i ruszamy dalej w trasę. Mamy dzisiaj też bardzo dużo do przejechania. Najwięcej do tej pory. Najwięcej. Około 300 km dzisiaj do Kuby. Serio? Serio. No to fajnie mamy. No. Dobra, jedźmy. Zaczynamy zwiedzanie tego miasta. Znaczy, jak zwiedzanie. Już tam fort widzieliście prawdopodobnie na dronie, świątynię widzieliście. Do środka się nie dało wejść niestety. Przejechaliśmy teraz na lokalny market, zobaczcie co tu mają. Później obiad, lecimy dalej. Bo jeszcze mogłem nie wspominać, jesteśmy w miejscowości Jaffna teraz, czyli jesteśmy już na samej północy Sri Lanki. Od dzisiaj już będziemy po prostu wracać w dół, na południe, tam gdzie mieszka Filip. No i wchodzimy właśnie na Public Shopping Complex Jaffna. Wiadomo, że kupować nie będziemy nic, bo nam tak naprawdę nie jest nic potrzebne. No ale chcemy sobie zobaczyć jak to wygląda i w sumie od Colombo to nie byliśmy w takim mieście jak to. No i fajnie tutaj pochodzić. Przynajmniej się bardzo dużo dzieje. Jest chaos, a ja to uwielbiam. Wygląda ciekawie. Nie tam ładnie, że przy ulicy, tylko od środka bardziej. O, mają betla. Kupujemy dzisiaj. No, tak wygląda ten orzech do rzucia dokładnie. Po którym są czerwone zęby. Hello.
Do tego się liścia bierze. Spróbujemy? No to jest ten betel. To się żuje. O, panie, ile tego wzięły. Chyba lubią żuć. Ja sobie spróbuję jednego. Próbowałem to już w Birmie, także wiem, jak to smakuje. I wiem, że działa. Będzie się lepiej jechało. How much? Jest. O, wapnem pan smaruje. Ale ile on tego dał tam. Oj. Do tego sypię tytoniem. Nie, co on tu daje? Dobra. Zwijamy. Na tytonie dołożyć? Ja. Thank you. Próbujemy. Ale strasznie duże. Dasz radę. Musisz rozrzucić tak delikatnie, uważaj na zęby. Strasznie dobre, ale to trzeba rozrzuć. Pyszne. Ale nie byłeś na czerwone jeszcze. A tak. Piotrek na fazie już. Ale zaczyna działać. Powiem wam, kupowaliśmy teraz słodycze, takie lokalne. I tak mi się nagle w głowie zakręciło, tak mnie wyspidowało, jak po 2 mocnych kawach naraz. No, działa, bardzo działa. Dlatego oni to cały czas żują po prostu. Nie spidują. Jak to mówią, legalne dragi. Właśnie w tym odcinku jeszcze bardzo bym chciał polecić mój sklep z artykułami właśnie z podróży wojownika. Jeśli ktoś z Was po prostu chciałby na jakiś sposób wspomóc moje podróże, ja nie chcę w żaden inny sposób, tylko po prostu przez kupno jakiejś bluzy, koszulki lub czegokolwiek, lub sprzętu sportowego dla sportowców, po prostu wejdźcie na moją stronę, na dole w opisie jest, a jak ja to powiem, jest shop.podróżwojownika.uk, bo sklep moją firmę prowadzę właśnie w Anglii. Także jak ktoś będzie chętny, będzie mi bardzo miło i dziękuję. Nie wiemy, co tu się odwala, ale coś się odwala. Podpalają kokosa w celu może przegonienia komarów na przykład. Aha, no dobra. Kurde, nie mogłeś powiedzieć czegoś takiego mocniejszego, No jest święto Diwali, może że duchy wywołują albo coś. święto światła, święto Diwali, więc może wiesz, one to rozpalają. Mi się wydaje, że będą wywoływać duchy teraz. To jest jakiś obrzęd. To jest jak krew, więc To- może być coś. Aha, to na pewno nie chodzi o przeganianie komarów. Ale zazwyczaj robi się tak, że się posypuje te kilka dziwnych proszków. No a się dymi po prostu, nie? Wtedy się bardzo No. dymi i po prostu masz przeszkody miane. Ale tam coś posypać, bo coś pachnie. Robi się to od rano i wieczorem. No. 2 razy dziennie, żeby Dobra. oczyścić atmosferę i aurę. Jedziemy. Dobra, ruszamy dalej. Mamy do zrobienia, tak jak Filip mówił, bardzo dużo. Pogoda jest jaka jest? Nie jest źle, bo Nie jest źle, nie jest źle, właśnie. Trzeba wyciągać plusy z tych minusów. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście. Ze Sri Lanki tak naprawdę myślę, że będą jeszcze tylko jakieś 2 nie, oprócz tego może 2, góra 3 odcinki i startujemy z nową serią z Indii. Także szykuje się nowe. Śledźcie kanał na bieżąco, a kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie.